Dzień dobry, dobry wieczór, halo, halo. Kochani, zapraszam Was, zbieramy się. Mam nadzieję, że wszystko technicznie jest dobrze, że mnie widać, że mnie słychać. Czekam na Wasze buziaki, czekam aż się pokażecie. Bardzo jestem ciekawa, jak przyjmiecie ten dzisiejszy temat. Była żywa dyskusja pod postem, który zajawiał dzisiejsze spotkanie, więc mam nadzieję, liczę na to, że temat jest dla Was interesujący. Może trochę prowokacyjny, a z drugiej strony myślę, że taki bardzo inspirujący. Myślę, że to nasze spotkanie dzisiaj da taką kanwę do własnych rozważań, do własnych refleksji, do tego, żeby sobie samemu poodpowiadać na pewne pytania. Od razu powiem, że w ogóle nie czuję się dzisiaj osobą, która miałaby tutaj dawać jakieś definicje i odpowiadać na jakieś pytania ex cathedra. Nie daję sobie takiego prawa, absolutnie. Natomiast chciałabym wskazać na pewne szczegóły w naszej pracy biologią totalną, na pewne wartości, na pewne pojęcia, które są w naszym życiu na co dzień, w czym żyjemy, w czym jesteśmy. I właśnie przymierzyć to trochę do biologii, a trochę do tego naszego intelektualnego świata i sprawdzić, co tutaj bierze górę, kiedy właśnie jedno, a kiedy drugie powinno wziąć górę, a kiedy jedno albo drugie może powinno ustąpić. Takie właśnie dzisiaj rozważania, na taki wieczór Was zapraszam. Kochani, jesteśmy społeczeństwem przeintelektualizowanym. Jesteśmy społeczeństwem, które tak mocno postawiło na racjonalność, na rozum, na ten świat mentalny, że odeszliśmy bardzo mocno od tego, co w biologii, odeszliśmy bardzo mocno od tego, co w naszej naturze. To jest naprawdę kuriozum, że my musimy dzisiaj zaprzęgać siebie do tego, żeby wyjechać na weekend na łono natury. My musimy planować sobie czas, kiedy pójdziemy do lasu, kiedy pójdziemy do parku, kiedy właśnie odpoczniemy, planować sobie urlopy. Ja też wszystko rozumiem. Ja wiem, jak życie wygląda. Ja rozumiem, że to nie jest możliwe, żeby właśnie pracując gdzieś dla kogoś, albo nawet w swojej własnej działalności, tak po prostu nagle zrobić sobie wolne, choć są już szczęściarze na świecie, którzy mogą sobie na to pozwolić, ale rzadko. My dopiero idziemy w tym kierunku, żeby zrozumieć, że to jest ogromną wartością, ale w większości jeszcze tak nie żyjemy. Jesteśmy uwikłani w różnego rodzaju systemy, a te systemy wszystkie opierają się o pewne zasady, o pewne reguły, o pewne kodeksy, o pewne umowy, o konstytucję. I wiecie, my sami jako ludzie to tworzymy, ale potem sami łapiemy się na tym, że to wszystko jest łamane, bo w dzisiejszych czasach nawet konstytucję można złamać. Nawet kodeks drogowy, nawet przepisy różnych umów, czy w pracy, czy BHP. Poślizgajcie się po różnych obszarach waszego życia, tam gdzie funkcjonujecie na co dzień. Popatrzcie też szerzej, jak wygląda nasze społeczeństwo. Zobaczycie i jestem przekonana, że zgodzicie się z tym, o czym ja tutaj mówię. To na razie właśnie tak wygląda. My jako ludzie odeszliśmy trochę od tego, jak byliśmy stworzeni, ale w naszych genach te zapisy zostały. Ta nasza natura cały czas jest z nami i ona się o swoje upomina. I powiem Wam, że naprawdę często obserwuję, że chorujemy właśnie wtedy, kiedy występujemy wbrew niej. Naprawdę rzadko chorujemy z powodu tego, że cierpimy na jakiś konflikt natury intelektualnej. Nie mogę powiedzieć, że w ogóle tak nie jest, bo to by było kłamstwo, bo przecież mamy też takie obszary w naszym mózgu, które odpowiadają za konflikty właśnie natury intelektualnej. Jak najbardziej tutaj na przykład migrena, bardzo dobry przykład na konflikt natury intelektualnej, tak zwane obniżone poczucie własnej wartości na poziomie intelektualnym. Konflikt, który bardzo często wywoływany jest krytyką, bardzo często wywoływany jest jakimś komentowaniem, takim udowadnianiem młodej osobie, bo konflikt migreny najczęściej zawiązuje się właśnie w dzieciństwie, a gdzieś później w naszym życiu dorosłym odpala się po prostu, ale już jako zawiązany pod wpływem następnych komunikatów krytycznych. Tak, właśnie nie dasz rady, matematyka nie dla ciebie, nie zdasz tej matury, ty to będziesz krowy pasał, albo tam Mateusz, bajchę przełóż. Tych komunikatów, które przynosicie czasem do mnie do gabinetu jest naprawdę mnóstwo i wiem, z czym się spotykacie. Ja też z tym się spotykałam w dzieciństwie.
Tak, jeżeli nie będziesz się uczyć, jeżeli nie będziesz pakować w swój rozum, w swój intelekt, właśnie w naukę, to będziesz nikim. Tak nam mówiono, takie były przekazy, no i taki był system edukacyjny, przez który chyba wszyscy przeszliśmy. Te systemy edukacyjne dopiero dzisiaj zaczynają się trochę różnicować i dopiero dzisiaj zaczynamy mieć możliwość wyboru, w jakim systemie będą edukowane nasze dzieci, ale też nie do końca, bo podstawy programowe są wspólne i jeśli chcemy, żeby te dzieci były wpuszczone w ten świat i funkcjonowały tutaj w rzeczywistości międzynarodowej, to one po prostu muszą przez pewne rzeczy przejść, czy chcą, czy nie chcą. Sposoby tylko mogą być na to ewentualnie różne. Natomiast tak, po prostu byliśmy pakowani tutaj takimi przekonaniami, że bez intelektu sobie nie poradzimy. I teraz właśnie pytanie o słuszność tego, bo ja rozumiem wartość tego intelektu, który nas wyróżnia jako ludzi w stosunku do zwierząt, w stosunku do tego świata zwierzęcego, z którego pochodzimy i którego kody przecież mamy w sobie, w naszym DNA cały czas zapisane. Ja nigdy od tego bym się nie oderwała, jest to po prostu też niemożliwe. I idziemy dalej, posuwamy się w naszym rozwoju ewolucyjnym i właśnie w rozwoju kory nowej, czyli też tej kory, która warunkuje rozwój naszego intelektu. Naprawdę przebiliśmy wszystkie zwierzęta świata tutaj pod tym względem. Pytanie tylko, czy wykorzystujemy to we właściwy sposób. Jesteśmy właśnie tutaj w takiej sytuacji zastanej i ja pragnę przytoczyć taki cytat Geralda Atwiasa, mojego mistrza i nauczyciela biologii totalnej, a swego czasu wiele lat temu powiedział: rzeczywistości się nie interpretuje, rzeczywistość się mierzy. Wiecie, że Gerard Atwias, który obchodził w tym tygodniu swoją urodziny 66, to jest człowiek, który wszystko upraszcza. Ja się od niego uczyłam upraszczania życia. I kiedy któregoś dnia usiadłam, żeby się pozastanawiać nad tym, na czym polega ta jego metoda, jak on to robi, że on to upraszcza, że u niego wszystko właśnie wydaje się prostsze, to odpowiedź była jedna. Naprawdę schodzi do świata biologii. Naprawdę robi wszystko, żeby mimo bardzo rozwiniętego geniuszu, mimo bardzo rozwiniętego intelektu, olbrzymiej świadomości, nie odejść za daleko od tego, jak nas stworzyła Matka Natura, nie odejść za daleko od boskiego porządku, nie odejść za daleko od tych reguł i praw, którymi właśnie rządzi przyroda, a jesteśmy w nią tutaj wpisani. Nie intelekt. Kochani, ten intelekt w ewolucji rozwinął się najpóźniej. Czyli jakbyśmy teraz chcieli sobie popatrzeć, tu będzie taki kawałek zaawansowanej biologii totalnej, opartej o germańską nową medycynę, czyli nauki doktora Hammera. Poczytajcie sobie troszkę więcej, jeśli chcecie, to na mojej stronie w opisie metody jest bardzo dużo na temat genezy całej metody, o której tutaj dzisiaj mówię, na temat germańskiej nowej medycyny i biologii totalnej, jak to się rozwijało, jakie były koleje losu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na moją stronę i właśnie tam możecie sobie w to zajrzeć. A ja teraz się tylko odniosę do tego, czego tam nie ma, a mianowicie do tego, co dr Hammer opisał, co odkrył i opisał i na bazie czego my tutaj teraz pracujemy, tworząc tą metodę, a mianowicie mówi: my mamy tutaj mózg, który dzieli się na 4 swoje części. To są części, które są rozwojowe, bo neurologowie, psychiatrzy, lekarze mogą mózg dzielić jeszcze na inne części i jest wiele bardzo podziałów mózgu. W zależności od tego, co chcemy uzyskać, jaką metodą pracujemy, będziemy na nasz ludzki mózg patrzeć inaczej. Ale my tu w biologii totalnej wiemy, że on ma po prostu swoje 4 części, z których ta pierwsza, najbardziej prymitywna i najstarsza, to jest ta część mózgu gadziego, ten pień mózgu. Później gdzieś dalej w okresie ewolucji rozwinął się móżdżek, który już pokazuje nam, że ten mózg ewoluuje, że on da nam ochronę dla wszystkich tych części witalnych, które są pod kontrolą pnia mózgu. I teraz nad tym wszystkim tworzy się istota biała, a na końcu istota szara. Istota szara to jest właśnie ta kora nowa, to jest właśnie to, co odpowiada za nasze funkcje myślowe, to, co odpowiada za naszą zdolność przewidywania przyszłości, to, co odpowiada za strategiczność, naszą przedsiębiorczość, za to, że my potrafimy łączyć przyszłość z przeszłością, wyciągać wnioski, myśleć przyczynowo-skutkowo i tak dalej, za nasze przekonania, za nasze wierzenia, za naszą religijność. To jest właśnie to, za co odpowiada kora nowa i myślę, że jeszcze wiele więcej
funkcji, które można by tutaj przypisać i na pewno znacie to z książek, z podręczników, z internetu w tej dziedzinie psychologii, psychiatrii czy neurologii. I teraz, kochani, bazując na tej wiedzy i bazując na wiedzy o listkach zarodkowych, czyli właśnie o tej wiedzy, która mówi o tym, że wszystkie nasze tkanki rozwijają się z pierwotnych listków zarodkowych i mają swoje wspólne korzenie, wspólne źródło, a te listki zarodkowe zawsze były pod kontrolą którejś z tych 4 części mózgu, a że listków zarodkowych też są 4, to widzimy, że bardzo łatwo jest przypisać listek zarodkowy do konkretnej części mózgu, który tym zarządza. My po prostu wtedy wiemy, które części naszego ciała chorują z powodów konfliktów witalnych, takich życiowych, takich bazowych, a które części naszego ciała, będąc pod kontrolą kory nowej, chorują z powodów intelektualnych, tych konfliktów, które właśnie są, powiedzmy, konfliktami wyższymi. I jak przyjrzymy się na te choroby, które są z tym związane, to widzimy, że tak jak wtedy, kiedy ktoś przeżywa zawał serca, kiedy ktoś przeżywa raka płuc, kiedy ktoś przeżywa jakieś ciężkie powikłania układu trzewnego, czyli wszystkiego tego właśnie, od czego zależy nasze życie i przeżycie, czyli tego, co jest pod kontrolą pnia mózgu, może jeszcze we współpracy, ponieważ tu często mówimy o całych układach czy o całych organach, więc tam będą wchodziły w to jeszcze tkanki inne, które są pod kontrolą mózgu czy istoty białej, ale nigdy pod kontrolą istoty szarej. Właśnie kiedy te części chorują, to my jesteśmy poważnie chorzy, można powiedzieć. Natomiast kiedy zaczynamy chorować na choroby, które mówią o konfliktach intelektualnych, to są choroby, które mogą zmienić jakość naszego życia, zmieniają na pewno komfort naszego życia, natomiast nie wpływają na przeżycie. I to właśnie nam pokazuje, tutaj bym tak chciała to powiedzieć, może nieładnie, ale wyższość biologii nad intelektem. I teraz nie zrozumcie mnie źle, bo ja jestem piewcą pochwały biologii i wy to wiecie, ja jestem biologiem od urodzenia, ja kocham biologię, ja jestem pasjonatką biologii i biologii totalnej jako metody pracy. Jednak oczywiście też używam mózgu, rozumu i też cenię sobie bardzo intelekt, bardzo lubię ludzi inteligentnych, bardzo lubię to, że my potrafimy intelektem zarządzać w naszym życiu w taki sposób, żeby nie kłóciło się to z naszą biologią, bo najpiękniej będzie, kiedy będziemy umieli to wszystko połączyć. Jednak wtedy, kiedy patrzymy sobie na to, co zrobić, żeby uprościć swoje życie, to odpowiedź jest jedna: zejść do biologii. Ja bym chciała powiedzieć, jakby z powrotem zejść do biologii, bo najczęściej w momencie, kiedy nam się sprawy komplikują, to dlatego, że za mocno poszliśmy w racjonalizowanie rzeczywistości. Tu robię pauzę, bo to mądre zdanie, ważne. My za często racjonalizujemy rzeczywistość, interpretujemy rzeczywistość. Cały czas staramy się to skomentować, jak nie na głos, jak nie dla kogoś, to dla siebie samych. Cały czas sobie tłumaczymy, co się wydarzyło. Tłumaczymy sobie własne uczucia, tłumaczymy sobie własne emocje. Słuchajcie, czy to jest normalne? Jeżeli przychodzi do mnie ktoś i mówi, że jest wściekły na swoją matkę, bo była zimną suką, i wyraża te emocje, bo takie po prostu czuje, to taka jest jego biologia, to tak właśnie odebrał subiektywnie pewne zdarzenia, pewne konflikty i ma prawo to w ten sposób wyrazić. Ale wiecie, co ludzie robią najczęściej, kiedy się tak zapędzą, kiedy właśnie wyrwie im się niechcący, bo z reguły trzymali to do tej pory latami gdzieś w sobie. Nagle mówią, że tak, moja matka była taka czy inna. To tylko przykład, ale rozumiecie, mamy to po prostu teraz na wierzchu. I w momencie, w którym ktoś zda sobie sprawę z tego, że może powiedział za dużo, może nie powinien, zaczyna usprawiedliwiać, zaczyna mówić, no tak, ale ona się tak zachowywała, bo sama miała trudne dzieciństwo, bo straciła rodziców, bo może miała trudnego męża, może tam w domu był alkoholizm albo jakaś inna patologia, bo musiała często zmieniać zamieszkanie, miejsce zamieszkania itd., itd. Słuchajcie, jaka to jest różnica, jakie to ma znaczenie, bo co? Bo co jest już właśnie z poziomu warstwy intelektualnej? Bo co to już jest właśnie ten mental, który tutaj dopowiada całą resztę? Bardzo często my robimy ten błąd, że w momencie, kiedy dostajemy się do własnych uczuć, kiedy chcemy wyzwolić się z jakiejś traumy, kiedy chcemy wreszcie rozpakować jakiś konflikt, który pcha się do uwolnienia, to natychmiast zrobimy nakładkę intelektualną i natychmiast coś wyjaśniamy, usprawiedliwiamy innych, żeby tylko właśnie nie powiedzieć o nich coś źle. Jesteśmy tego też uczeni i znowu to nasz intelekt innych uczy nas samych, żebyśmy my tak intelektualizowali. Błąd. Bo zobaczcie, chodzi o to, żeby zrozumieć, że w momencie, kiedy mówimy
Tak, moja matka była zimną suką. Tak, moja matka nie potrafiła okazywać uczuć. I jakieś zdania w tym stylu. To nie ma za tym iść nasz osąd. To nie ma za tym iść nasza ocena tej sytuacji. To ma być po prostu uczciwe rozeznanie w tej sytuacji. To ma być po prostu obserwacja. Jeśli mówisz coś z poziomu obserwacji, jeśli mówisz coś z poziomu tego, tak jak to czujesz, to będzie zawsze uczciwe, to będzie spójne z tobą, to będzie szczere i to będzie prawda. I nie można tym nikogo skrzywdzić. Ja bym nawet powiedziała wręcz przeciwnie, krzywdzimy wtedy, kiedy nie stoimy w prawdzie, kiedy właśnie upychamy to gdzieś w sekrety, w jakieś tajemnice, kiedy o pewnych rzeczach nie mówi się, kiedy udaje się, że pewne rzeczy się nie wydarzyły, że nikt w rodzinie nie okradł, że nie było prostytucji, że nie było żadnych malwersacji, że nie było korupcji, że i tak dalej, i tak dalej. My ukrywamy takie rzeczy, nie stoimy w prawdzie. I co to robi? To nasza biologia to robi? Nie. To robi nasz intelekt. Więc właśnie chodzi o to, żeby zrozumieć, że kiedy wyjaśniamy, kiedy usprawiedliwiamy czyjeś zachowania, to bardzo często działamy przeciw sobie i automatycznie blokujemy ujście dla emocji, które już zaczęły się wydostawać. I jest po prostu taka cofka. Zamiast eksplozji, zamiast tego, aby to się mogło wydostać na zewnątrz i ulec ekspresji, następuje implozja, bo to już i tak zaczęło się wydostawać, a jednak tam wybucha w środku, bo my po prostu zostajemy z tym sami, ani na zewnątrz, ani w środku. To jest błąd. Tłumaczenie kogoś też bardzo często płynie z dumy. To jest taki poziom ego, który nas gubi bardzo mocno i chciałabym tutaj kiedyś zrobić webinar na temat dumy. Uważam, że to jest tak mocny temat, że zasługuje na swój osobny rozdział, a jak już skończymy różne webinary, które się znajdują w cyklu o emocjach w świetle biologii totalnej, to na pewno o tej dumie jeszcze też tutaj kilka słów powiem. W każdym razie duma nas gubi i duma właśnie sprawia, że my cały czas musimy usprawiedliwiać, tłumaczyć, wyjaśniać, żeby tylko właśnie nie było na nas, albo robimy później z przeniesienia też to samo w stosunku do innych osób. Ja chciałabym wycofać ten intelekt i powiedzieć to, że mówisz, że twoja mama nie przeżywała uczuć, że ich nie okazywała, że nie potrafiła okazywać miłości, że była zimną osobą, to nie oznacza, że była złym człowiekiem. Kiedy mówisz do mnie takie zdanie, ja nie rozumiem tego w ten sposób, że to oznacza równa się, że od razu wszystko z nią było nie tak. Ja nigdy tak nie pomyślę. Nie musisz tego usprawiedliwiać, możesz czuć tak, jak czujesz. I sama też właśnie sprawdź, że może nie trzeba tego usprawiedliwiać, że może można być uczciwym w stosunku do siebie i powiedzieć, zarówno mama nie przeżywała emocji, nie okazywała miłości, jak i to, że bardzo o nas dbała, starała się dać nam wszystko tak, jak mogła najlepiej, dbała o dom, o to, żebyśmy mieli wszystko uprane, uprasowane, żebyśmy byli nakarmieni, zrobiła tyle, ile mogła. I to jest uczciwe, to jest właśnie takie stanięcie w prawdzie, to jest właśnie stanięcie w biologii, było i to, i to. To jest właśnie wyjście z takiego pogmatwania intelektualnego, w którym my gubimy się w momencie, w którym właśnie mówiąc jedno już od razu hamujemy drugie. Nie trzeba tego robić. Jestem bardzo dużą przeciwniczką takich zabiegów. Jestem bardzo dużą zwolenniczką stawania w prawdzie bez osądu. Jeśli to nam się uda zrobić, jeśli tutaj właśnie uda nam się tak zarządzić swoim intelektem, że on nie będzie szedł w kierunku wywyższania się, w kierunku napychania ego i osądu, to wtedy będziemy w spójności z biologią, wtedy nie będziemy się bać tej biologii. Wtedy ta biologia będzie naszym sprzymierzeńcem. Co chciałabym więcej powiedzieć? Zwierzęta nie mają z tym problemu. Zwierzęta żyją w boskim porządku i one wiedzą, że przyjmują reguły i zasady, jakie daje im matka natura. Nie tworzą sobie dodatkowych zasad, choć oczywiście mają swoje zwyczaje, mają swoje nawyki, mają swoje odruchy, swój instynkt i to będą ich motywatory. To jak najbardziej. Oczywiście kombinują i wiemy, że są pewne zwierzęta bardzo inteligentne, na przykład kruki, wrony, delfiny, małpy. Tu też długo by wymieniać. Tu pewnie już tutaj zaczniecie mówić o psach, o kotach, bo to jest nam bliższe. Oczywiście też jasna sprawa, to są zwierzęta, które się uczą, które mogą się uczyć. Też ludzie wykorzystują to na przykład w cyrku. Wykorzystują to stosując zwierzęta do różnych terapii.
może być dogoterapia, delfinoterapia, hipnoterapia, mogą być, hipoterapia miałam na myśli, o koniach myślę. I teraz, kochani, to jak najbardziej my mamy prawo, żeby z tego korzystać. Natomiast zobaczcie, to Wam powie każdy behawiorysta zwierzęcy, że nigdy intelekt zwierzęcia nie weźmie góry nad jego taką biologiczną naturą, że te instynkty, że te zachowania pierwotne zawsze będą bazą zachowań zwierzęcych, a cała ta reszta wyuczona, to co właśnie zapisze się śladem w korze nowej, będzie szło w ślad za tym. Zwierzę nigdy nie zrezygnuje z biologii na rzecz samego czystego intelektu, a człowiek niestety tak. I wiecie, że kiedy poprosiłam Was tutaj o komentarze w tym poście zajawiającym nasz dzisiejszy live, kiedy napisałam biologia czy intelekt, co jest Waszym motywatorem w życiu, to byłam bardzo ciekawa, co napiszecie. No, okazało się właśnie, że mało było takich odpowiedzi pod tytułem, co naprawdę Was motywuje do działania w życiu. Więcej było takich rozważań pod tytułem umysł czy serce. To trochę też obok tematu, choć oczywiście rozumiem to skojarzenie i oczywiście jest to mocno ze sobą powiązane, ale ja dzisiaj właśnie nie o tym, bo kiedy mówię o biologii, to nie znaczy, że mówię tylko o polu serca. Oczywiście, jak jesteśmy w zgodzie ze sobą, to jesteśmy w polu serca i świadome przebywanie, bycie w kontakcie z polem serca, w tej koherencji serca pozwala nam na to, żeby żyć w zgodzie z biologią, bo już po prostu wtedy nie da się inaczej i nigdy nie wystąpimy wtedy wbrew tej naturze, z której pochodzimy. Jednak właśnie mnie interesowało trochę co innego, bo chcę Wam powiedzieć, bardzo często ludzkimi motywatorami w dzisiejszych czasach, ale to się ciągnie od setek lat, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to jakby dzisiejsze czasy w stosunku do biologii, która ma ileś tam miliardów lat tutaj na tej planecie, trwa dłużej niż ostatnich kilka lat, żeby tu była jasność. My posługujemy się takimi pojęciami, które zostały już opiewane tutaj w poezji, w prozie, tutaj zostały wywyższane, słuchajcie, na przykład moralność, na przykład godność, na przykład honor, patriotyzm. Ja sobie tutaj taką karteczkę wypisałam, żeby Wam to pokazać. To są pojęcia, które stworzył człowiek. To są pojęcia intelektualne. Zobaczcie, jak silne to są motywatory w naszym życiu. Z powodu patriotyzmu ginęło mnóstwo ludzi. W zasadzie z powodu patriotyzmu wszelkie wojny. Oczywiście są też względy ekonomiczne, też mam tego świadomość, tutaj możecie mnie poprawiać jak chcecie, ale czujecie, w czym ja jestem w tej chwili. Tak, ja nie mówię tutaj o tych względach ekonomicznych, o tym, że cele gospodarcze tutaj też biorą górę, jasna sprawa, natomiast ludzie, którzy są podporządkowani pod cele władzy, osób, które tym zarządzają, których wcale na świecie nie jest tak wcale bardzo dużo, to są osoby, które mają swoje własne motywatory, bo inaczej nigdy nie weszłyby w taką ideologię. W ogóle sam fakt, że my wchodzimy w ideologię, samo pojęcie ideologia nie jest pojęciem ze świata zwierzęcego, jest pojęciem intelektualnym. I zobaczcie, ile osób potrafi się motywować do działania właśnie takimi pojęciami. Bardzo często negując biologię, bardzo często negując na przykład swoje samopoczucie, poczucie własnej spójności, negując swoją hierarchię wartości. Ludzie bardzo często potrafią dla jakichś intelektualnych pojęć zaprzeczyć sobie, pójść, podążyć za jakąś inną osobą, która narzuca właśnie tą hierarchię wartości. Pytanie, dlaczego to robimy? Odpowiedź brzmi, że tak, na pewno wtedy nie jesteśmy w kontakcie z polem serca, z własnym wnętrzem, z własną duszą, z tym poczuciem własnej misji. W ogóle bardzo często ludzie rozmijają się z tą swoją misją, z tą ścieżką życiową, to jest jeszcze jakby inna historia. Ale tak, kiedy nie mamy kontaktu z sobą samym, ze swoją wyższą istotą, ze swoim wyższym ja, to dajemy się zawładnąć przez innych. To wtedy podążamy za jakimiś pojęciami, dlatego że umysł nas zwodzi właśnie idąc za intelektem. Ja dzisiaj chciałabym Was na to uczulić i trochę apeluję, a trochę Was z tym chcę po prostu zostawić, bo też znacie mnie z tej strony, że ja nie jestem osobą, która będzie komuś narzucać swoje spojrzenie, ale chcę je po prostu pokazać, bo może nikt się nad tym wcześniej nie zastanawiał. Ile razy podjąłeś różne decyzje pod wpływem jakiejś ideologii, pod wpływem jakiegoś
pojęcia, które docierało do Ciebie jako wartość, ale przydana z góry właśnie przez system edukacyjny, przez system polityczny, przez system religijny, przez jakiś inny system, gdzie mówiono, że to ma wartość, bo taka jest tradycja, albo bo nasi przodkowie działali zgodnie z takimi wartościami, więc tak, my też musimy temu być podporządkowani. Ale co jeżeli kilkaset lat temu, czy nawet 100 lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu nasi przodkowie zgubili to, co było w kontakcie z biologią? To bardzo łatwe do znalezienia na poziomie systemu medycznego z kolei, bo wiecie, że jeszcze 100 lat temu my naprawdę byliśmy blisko natury w tym systemie leczenia i uzdrawiania. Lekarze byli uczeni ziołolecznictwa. Wiedzieli, że pewne leki nie mogą być łączone z ziołami. Dzisiaj w ogóle się o tym nie mówi. Studenci medycyny na 6-letnich studiach nie mają nawet 1 godziny zielarstwa. Mają farmakologię i tego się muszą uczyć, ale nie uczą się o ziołach. Nie uczą się o tym, jak w naturalny sposób pomagać sobie, jak za pomocą ucisku punktów akupresurowych albo akupunktury możemy sobie pomagać. Nie mają pojęcia o meridianach itd., itd. Ja nie mówię, że w tradycji słowiańskiej byliśmy tego uczeni, ale o ziołach się mówiło. Nasze szeptuchy pokazują różne sposoby, które działają dzisiaj. Dlaczego my musimy do tego wracać w podziemiu? Dlaczego to nie jest na studiach, a kiedyś było? Kiedyś o pewnych rzeczach pisano w podręcznikach. Ja zrobię kiedyś live'a i przyniosę Wam taki podręcznik, pokażę Wam podręcznik od medycyny mojej babci. Stara taka encyklopedia medyczna, która dzisiaj ma już ponad 100 lat. Już się rozkleja, już te okładki odchodzą od całej reszty. Trzeba bardzo, bardzo uważać. Jest to książka, którą odziedziczyłam w spadku po moim zmarłym tacie, a on miał to właśnie w spadku po swojej matce. Spięta gumką, recepturką, żeby się te wszystkie kartki trzymały ze sobą razem. Dla mnie bardzo wartościowa i bardzo, bardzo ciekawa. I właśnie w takich książkach my znajdujemy wiele prawdy. Oczywiście znajdujemy też dużo niewiedzy, bo to jest stan wiedzy, jaki był przekazywany na tamten moment, na te 100 lat temu, czy 100 z kawałkiem. Ale też znajdujemy bardzo dużo tej mądrości ludowej, tej mądrości życiowej, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie. I zobaczcie, co się wydarzyło. Właśnie rozwój technologii sprawił, że my poszliśmy do przodu i bardzo mocno pompując w intelekt, daliśmy temu większą wartość niż to, co było do tej pory. Tak jakby negując wszystkie te doniesienia, wszystkie te nauki, wszystkie te zdobycze naszej wiedzy czy mądrości wcześniejsze. Tak jakby właśnie to, co nowe, było ważniejsze, bo właśnie teraz możemy się szczepić. I wielki zachwyt, dlatego że ludzie przestali chorować na polio. Ja rozumiem, że to był zachwyt, tylko my teraz po prostu z tymi szczepieniami czasami przesadzamy. Znowu, nie chcę tu budować kontrowersji i nie mówię, że zawsze, ale umówmy się, że czasami mocno. Bardzo wiele osób, które w czasie pandemii ustawiało się w kolejce do szczepień, nie wiedząc w ogóle, na co się szczepią, nie rozumiejąc tego, ale mając tych osób właśnie starszej daty, mając w pamięci to, że kiedy byli małymi dziećmi, byli szczepieni na polio i wtedy ratowało ich to od ciężkiej choroby. I oni po prostu mają w głowie takie przekonanie, że to im pomoże, że to im służy. Nie wiedząc, jak to działa, oni nie muszą tego rozumieć, oni po prostu w to wierzą. Zobaczcie, gdzie my poszliśmy. To jest właśnie pewien rodzaj przekazu, to jest właśnie to, kiedy nie jesteśmy w kontakcie z biologią, kiedy brakuje nam pewnych informacji i kiedy właśnie intelekt bierze górę. My potrafimy działać na przykład z powodu ambicji. A teraz pokażcie mi zwierzę, które będzie ambitne. Ilu ludzi jest ambitnych i motywują się do działania właśnie ambicją? A co to jest w ogóle za pojęcie? Skąd to się wzięło? I znowu umysł, który to dyktuje. Znowu poziom mentalny, który bierze górę. Zwierzę zawsze będzie zaspokajać swoje potrzeby. Potrzeby 1. stopnia, 2. stopnia, w dalszej kolejności wyższe potrzeby, ale zawsze te potrzeby bliższe ciału będzie zaspokajało w pierwszej kolejności, dopiero potem następne. Nigdy nie będzie odwracać tej piramidy Maslowa, tej piramidy potrzeb do góry nogami. Dlaczego my jako ludzie to robimy? Dlaczego dla ambicji potrafimy zapomnieć o naszych potrzebach zdrowia? Żeby właśnie osiągnąć karierę, potrafimy zaprzedać nasze zdrowie, potrafimy zapomnieć o naszych potrzebach fizjologicznych, potrafimy czasem się nie wypróżniać
nie jeść nawet na siku, bo nie mamy czasu. Potrafimy nie jeść godzinami, potrafimy jeść byle co. Przestajemy słuchać własnego ciała, wychodzimy z własnego rytmu dobowego, żyjemy w jakimś rytmie, który dyktuje nam ktoś inny. Bo co? Bo chcemy coś osiągnąć, co jest nazwane gdzieś ogólnie w jakiejś ideologii wartością, bo właśnie jesteśmy ambitni, bo chcemy skończyć kilka kierunków studiów, jeszcze więcej kursów, osiągnąć jeszcze wyższy stopień menedżerski w swojej firmie albo przejąć jakąś firmę. Ja nie twierdzę, że to jest nie okej. Ja też uważam, że jest dobrze iść w rozwój i tak nas pcha biologia, tak nas pcha matka natura i piramida potrzeb Maslowa też to pięknie opisuje, ale twierdzę, że wszystko musi być zaspokojone we właściwej kolejności. Tego nie można odwracać. Możesz iść w rozwój, możesz zaspokajać wszystkie swoje potrzeby estetyki, potrzeby piękna, potrzeby duchowe, potrzeby realizowania się wśród ludzi, te wszystkie właśnie wyższe potrzeby, ale wtedy, kiedy jest zadbana Twoja potrzeba bezpieczeństwa, Twoje potrzeby fizjologiczne, kiedy jesteś otoczony miłością, masz poczucie przynależności do stada, nie masz poczucia, że jesteś wyrzutkiem społecznym, że nie radzisz sobie w relacjach z ludźmi. Jak można iść dalej ambitnie w rozwój, kończyć kolejne kursy, robić doktoraty, profesury, wyjeżdżać za granicę, żeby robić kariery jeszcze dalej, jeszcze wyżej, jeszcze głębiej? Wtedy, kiedy nie ma się dobrze zbudowanej relacji z własnymi rodzicami, z własnymi partnerami, żoną, mężem, z własnymi dziećmi. To jest odwrócenie i to prędzej czy później upomni się o siebie. Więc znowu ja nikomu nie powiem, że to nie jest dobre, żeby motywować się intelektem i nie zaspokajać potrzeb intelektualnych. Proszę bardzo. Tylko to, co powiem, to powiem, że to można robić w drugiej kolejności wtedy, kiedy zaspokojone są potrzeby związane z biologią. Jeżeli to odwrócimy, jeżeli na to nie zwrócimy uwagi, to organizm choruje. I większość naszych chorób, większość tego, co pokazuje nam ciało, jest właśnie taką wynikową tego, że odwracamy piramidę potrzeb, że zaburzamy kolejność zaspokajania naszych potrzeb. Już z takim koronnym przykładem pod tytułem, że dbamy bardziej o innych niż o siebie, że kochamy kogoś drugiego mocniej niż siebie samego, co jest paradoksem samym w sobie, kiedy to mówię, bo w zasadzie nie ma takiej możliwości. O tym też nam mówią przykazania. My możemy bazować sobie na tych przekazaniach albo nie, ale wiecie, że to jest ogólna prawda, która jest tam zawarta, więc czy to weźmiemy z poziomu religijnego, czy z poziomu duchowego, to tak czy inaczej to jest ważne. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego, nie bardziej i nie mniej. Jeżeli nie umiłujesz siebie samego, to nie możesz kochać drugiego człowieka. Więc stawianie potrzeb drugiej osoby, powiedzmy za wyjątkiem małych dzieci, za wyjątkiem noworodków, niemowląt, gdzie one rzeczywiście wymagają zaopiekowania pewnych potrzeb natychmiast i od tego jest matka, od tego później w drugiej kolejności jest ojciec i to bardzo ważne, żeby właśnie te potrzeby były przez nich zaopiekowane tu i teraz, to kiedy te dzieci już rosną, tak naprawdę to i nawet ten wyjątek się kończy. Dzieci w którymś momencie potrzebują się nauczyć i też nabrać prawidłowych wzorców o tym, że my musimy postawić swoje potrzeby w pierwszej kolejności, bo jeśli o nie nie zadbamy, to nie będziemy mieli siły, nie będziemy mieli mocy przerobowych na to, żeby zaspokajać potrzeby innych, bo z próżnego i Salomon nie naleje. I ja wiem, że ja teraz nie odkrywam żadnej Ameryki, ja wiem, że wy to wiecie, tylko pytanie, czy każdy z nas, jak tutaj się zgromadziliśmy, do tego się stosuje na co dzień? Czy my o tym pamiętamy na co dzień? Czy my właśnie to zaburzamy? Bo właśnie czasem z powodu ambicji, właśnie czasem z powodu tych takich motywatorów intelektualnych my biegniemy gdzieś do przodu i gubimy siebie. Ja dzisiaj chciałabym na to uwrażliwić, ja dzisiaj chciałabym właśnie na to uczulić. Nie każdy motywator jest dobry. My, jako ludzie świadomi, dobrze by było, żebyśmy czasem usiedli sobie na tych 4 literach, które do tego służą i zastanowili się, z jakiego poziomu działamy i co nas pcha do działania. Jeżeli wyjdzie Ci na to, że właśnie te Twoje motywatory, które Cię popychają do działania, są tylko i wyłącznie z intelektu, a gubisz biologię, gubisz siebie i nie zaspokajasz swoich podstawowych, bazowych potrzeb, to jest ostatni moment na to, żeby to zweryfikować i skorygować.
Bo jeśli nie, a masz już świadomość, że tak się dzieje, to za chwilę twoje ciało ci pokaże stop. Za chwilę twoje ciało cię zatrzyma i dostaniesz drugi sygnał. Pierwszy idzie ze świadomości, bo może właśnie to, że słuchasz tego live'a, bo może to, że możesz właśnie o tym chwilę pomyśleć, to już jest właśnie ta wdzięczność dla siebie samego, że tak, dałem sobie szansę na to, żeby to zweryfikować. Ale jeżeli to nie będzie wykorzystane, przyjdzie drugi sygnał, przyjdzie sygnał z ciała. Jeżeli to nie będzie wysłuchane, jeżeli jakaś operacja, jakiś skalpel, jakieś leki, które to zaleczą, jakieś sterydy, które to zagłuszą i tak dalej, przyjdą kolejne sygnały z ciała. Bo mózg automatyczny jest cierpliwy, jeszcze będzie miał kilka sposobów na to, żeby nam cały czas pokazywać to samo, ale będzie dzień, gdzie po prostu już nie będziemy w stanie intelektem tego przeforsować, gdzie już żadna farmakologia z tymi zdobyczami technologii po prostu nam tego nie zrekompensuje. Przyjdzie taki dzień, gdzie po prostu będziemy potrzebowali zejść z powrotem do biologii. I nie chcę być teraz okrutna, taki właśnie może duży obraz, który tutaj pokażę. Przepraszam, ten przykład, który mi się teraz nasunął, ale na pewno na nim dobrze też zrozumiecie, o co chodzi, bo potem patrzymy na starość, na ludzi, którzy w zasadzie, których życie sprowadza się do tego, żeby nakarmić ich łyżeczką, żeby zmienić pieluchę. Zobaczcie, do czego oni wracają? Do biologii. Tam już nagle okazuje się, że nie ma ambicji. Tam nagle okazuje się, że różne motywacje, które pędziły ich w życiu gdzieś do przodu, przestają się liczyć, przestają być ważne. Więc jak to jest możliwe, że na koniec życia pewne rzeczy przestają być ważne? Może one po prostu nigdy nie były ważne, tylko myśmy przydali im ważność. Więc pytanie, czemu dajemy ważność? Czemu dajemy naszą uwagę? Czemu służymy? Czemu się podporządkowujemy? I znowu, jeśli masz dylemat, jeśli nie wiesz właśnie, czy to, co wybierasz, jest z poziomu biologii, czy jest z poziomu intelektu i widzisz, że to się w jakiś sposób kłóci ze sobą i się nie zgadza i musisz wybrać albo, bo nie da się tego jakoś od razu połączyć, to zadaj sobie pytanie, co zrobiłyby zwierzęta? Weź sobie jakieś ukochane zwierzę na przykład, albo weź sobie jakieś takie, które cenisz, które uważasz za mądre i zadaj sobie pytanie, czy w danej społeczności, w której to zwierzę funkcjonuje, ono by się zachowało tak czy tak, co wzięłoby górę. I gwarantuję Ci, że ta odpowiedź, która płynie z poziomu biologii, to jest dla Ciebie odpowiedź, to jest właśnie to, co Cię poprowadzi dzisiaj. I oczywiście możemy mieć takie poczucie, że zrobimy krok wstecz i nasz pionek cofnie się na planszy o 1 czy 2 pola wstecz. W porządku. Możesz mieć poczucie straty, możesz myśleć, że coś przegrasz, może właśnie się okaże, że ktoś inny zdobędzie stołek menedżerski, ktoś inny właśnie teraz zrobi większą karierę. Może tak się zdarzyć. Tylko że Ty wejdziesz w spójność, Ty wejdziesz w swoją regenerację, w swoje uzdrowienie, w odzyskanie własnej mocy i z tego poziomu odrobinę zmienisz kurs na swoje działanie, który być może w przyszłości, gwarantuję Wam, że na pewno tak, doprowadzi Cię jeszcze dalej, bo doprowadzi Cię tą uliczką gdzieś do góry, a nie w ślepą uliczkę, która w którymś momencie powie stop, tam już dalej nie pójdziesz, bo po prostu Twoje ciało nie da rady. To właśnie o tym chcę do Was mówić, to właśnie tego chcę uczyć, to właśnie to chcę pokazać. Chcę Wam opowiedzieć tą historię z Gerardem Attiasem, z której wzięłam najwięcej. I jeśli się powtórzę, to przepraszam, bo może już kiedyś Wam tą historię publicznie opowiadałam, ale nie pamiętam. Mówiłam ją wiele, wiele razy w różnych środowiskach. Może właśnie to jest moment, żeby powiedzieć to jeszcze raz. A mianowicie był ten kurs, na który tutaj Gerard Attias przyjechał ze swoim przyjacielem Pierrem, który z nim również prowadził zajęcia. To był kurs na temat szyszynki w świetle biologii totalnej. 4-dniowe szkolenie. My chyba z 60 osób, kursantów, oczekujący naszego guru, nauczyciela, mistrza, który będzie mówił do nas takie światłe, wielkie rzeczy. Kiedyś zrobię szkolenie o szyszynce, kiedyś Wam opowiem o tym, jak to wygląda w świetle biologii totalnej. To też jest temat, który na nas czeka, ale w przyszłości. Tymczasem teraz opowiadam, jak to było, kiedy ja odbierałam to szkolenie, a rzecz dzieje się z 10 lat temu, 8 może. W każdym razie to już naprawdę są stare, dawne dzieje. I jest właśnie ta historia, kiedy mamy przerwę obiadową, kiedy spotykamy się na kursie na drugą część naszych warsztatów, kiedy Gerard Attias, na którego tu 60 osób czeka w ławkach, wchodzi do sali, my już łapiemy się za długopisy, za kartki, już będziemy tu robić notatki, a on kładzie się na podłodze
kładzie się pod biurkiem, przy którym myśleliśmy, że zasiądzie, mruga do tego swojego przyjaciela, żeby on teraz przejął pałeczkę i wziął swoją część prelekcji na siebie w tym momencie. Pierre oczywiście z uśmiechem to robi, ale my w zasadzie nie jesteśmy w stanie się skupić na tym, co tutaj się dzieje, o czym Pierre opowiada. Niby robimy te notatki, ale tak naprawdę kątem oka cały czas patrzymy na Gerarda, który po prostu leży pod biurkiem i chrapie. On po prostu zasnął. A my mamy ustawione kamery. Ja jako organizator tych warsztatów z Kuźnią Zdrowia, czy wiecie, mam kamery, dyktafony, wszystko po prostu się nagrywa. I leży ten nasz nauczyciel, leży to góru pod biurkiem i śpi. I po prostu w czasie warsztatów, za które płacimy jakieś słone pieniądze. Ja nie mogę uwierzyć własnym oczom. W zasadzie po pół godziny takiej sytuacji grupa zaczyna się już nieźle śmiać. My po prostu jesteśmy tak rozproszeni, to już jest totalna dekoncentracja. I nie jesteśmy w stanie skupić się na temacie. I Gerard w którymś momencie się przebudza i widzi naszą reakcję, widzi naszą minę, ale taki jeszcze trochę zaspany, gdzieś tam podnosi się powolutku, patrzy się na nas, wszystko nagrywa się w kamerze, może ja kiedyś znajdę nawet ten filmik, patrzy się na nas i mówi do nas: a wy co? A wy jak żyjecie? A wy jak wam się chce spać, to się nie kładziecie spać? To jak wy to robicie? To może wy mi opowiedzcie, jak się żyje, bo może to ja czegoś nie umiem. I taka cisza, gdzie mam wrażenie, że przyszłam na to szkolenie po to jedno zdanie, że przyszłam na to szkolenie, żeby właśnie zrozumieć to, co teraz nam przekazał, że życie może być proste. I mówi dalej: bo jak mi się chce spać, to się kładę i śpię. Jak mi się chce jeść, to jem. Jak mi się chce bawić, to się bawię. A wy jak to robicie? I z tym nas zostawił. I to był właśnie też taki moment, w którym rozważałam sobie, jak bardzo my zapędziliśmy się jako te osoby intelektualne w tej naszej rzeczywistości, jak bardzo gubimy kontakt z samym sobą i z naszymi potrzebami, jak bardzo potrafimy zapomnieć o zaspokajaniu własnych potrzeb w danej chwili dla jakichś wyższych wartości. Ale właśnie pytanie, czy te wartości naprawdę są wyższe, czy właśnie tylko z powodów uznanych przez społeczeństwo, tych zapisów w jakichś właśnie kodeksach, umowach, regułach, normach, właśnie z tego powodu uznajemy je za ważne. To z tym was właśnie też chcę zostawić. Tą refleksją też się chciałam z wami podzielić. Godność, honor, takie właśnie pojęcia im podobne, to są znowu pojęcia intelektualne, które tak naprawdę można by zastąpić jednym słowem, które w biologii miałoby naprawdę znaczenie. W przeciwieństwie do tego, że godność czy honor znaczenie będzie miało dopiero wtedy, kiedy inne potrzeby są zaspokojone. Jeśli nie, to przestaje mieć żadne znaczenie, bo powiem wam, że ci wszyscy żołnierze, którzy walczyli z godnością, w momencie, kiedy umierali, to wiecie, gdzie mieli tą godność? Być może część z nich miała tak zagłuszony kontakt z samym sobą, że dla tej wartości właśnie umierania z godnością, umierali z godnością i wierzyli w to, że to jest wartość umrzeć z godnością i dla godności, albo właśnie jako patriota, czy z honorem. I stąd ten cały kodeks honorowy, przecież tu mamy i kodeks wojowników i rycerzy, to są stare dzieje, kiedy te kodeksy powstawały. Tak, to jest właśnie honor, ale wiecie co? Tak naprawdę, jakby chcieć to zastąpić wartością biologiczną, to my powinniśmy tu mówić o szacunku. Bo gwarantuję wam, nie ma żadnej godności tam, gdzie nie ma szacunku. Jak ktoś może unieść się honorem w relacji partnerskiej? Jak może się unieść godnością wtedy, kiedy nie jest szanowany i kiedy sam nie szanuje? To jest wartość biologiczna. Potrzeba szacunku jest jedną z największych potrzeb i jest zawarta w piramidzie Maslowa. To o tym my powinniśmy rozmawiać, a nie o godności czy o honorze. W pierwszej kolejności, jeśli jest szacunek w rodzinie, jeśli jest szacunek dzieci do rodziców i rodziców do dzieci, w dwie strony to działa. Jeśli jest szacunek w partnerstwie, jeśli jest szacunek w pracy, jeśli jest szacunek władzy politycznej w stosunku do ludzi, jeśli jest szacunek ludzi w stosunku do polityków czy do władzy,
to tak, wtedy, kiedy to wszystko odbywa się we wzajemnym szacunku, my możemy zacząć do tego dodawać honor, dodawać godność, bo to są wartości, które mówią nam jeszcze więcej o nas samych, które mogą nas jeszcze bardziej motywować, czy stawiać do pionu, czy regulować nasze zachowania. Jak najbardziej, ale dopiero wtedy, kiedy jest szacunek. Inaczej my nie jesteśmy w stanie żyć w zgodzie z boskim porządkiem. Nie jesteśmy w stanie żadnymi pojęciami intelektualnymi zastępować pojęć z boskiego porządku, pojęć tego porządku biologicznego. Znowu, lojalność. Pokażcie mi zwierzę, które będzie lojalne. A jak często my jako ludzie robimy pewne rzeczy z lojalności? Z lojalności ludzie potrafią trwać ze sobą w patologicznych związkach całymi latami. 20-30 lat ktoś z kimś zostaje, nie odchodzi z relacji, mimo że jest upokarzany, mimo że jest wykorzystywany, nadużywany, mimo że jest przemoc słowna, emocjonalna, psychiczna, ekonomiczna, fizyczna, seksualna, różnego rodzaju. Mogą być przemoce, duchowa może być przemoc. I w takich związkach ludzie potrafią trwać z lojalności. I to mnie zastanawia, dlatego że gubimy siebie, dlatego że wtedy zapędzając, jak to powiedzieć, że jedną częścią siebie my podporządkowujemy siebie jakimś pojęciom intelektualnym, tu w tym przypadku lojalności, ale wtedy tą drugą częścią siebie my musimy siebie zaprzedać, my musimy po prostu z czegoś zrezygnować, żeby nadążyć za jakąś jedną swoją częścią. Następuje rozdźwięk, następuje rozłam. My żyjemy wtedy w rozdarciu. To jest po prostu niemożliwe, żeby żyć w spokoju. To jest niemożliwe, żeby być w zdrowym. Ja bym właśnie za każdym razem, kiedy macie taki dylemat, jak się zachować i z jakiego powodu ja zachowuję się tak, a nie inaczej, dać temu nazwę, nazwać to jednym słowem, nazwać to jednym pojęciem, a potem sprawdzić, czy to pojęcie płynie ze świata biologii, czy ze świata intelektu. Jeśli płynie ze świata biologii, idź za tym, to jest twój motywator, choć oczywiście możesz popatrzeć, czy w tym świecie są jeszcze inne. Ale jeśli to płynie ze świata intelektu, to najpierw, i tutaj daję wam taką instrukcję obsługi, to najpierw sprawdź, jaki jest odpowiednik tego w świecie biologii i czy jest on zaspokojony. Czyli znowu, nie honor, nie godność, a szacunek. I dopiero wtedy, kiedy zobaczysz, że tak, jest szacunek, to możesz wtedy zacząć działać z poziomu wyższych wartości, właśnie tych ludzkich wartości, tych, których nie negujemy jako wartość, ale tylko wtedy, kiedy ta biologia jest zaspokojona, rozumiemy się tutaj. I wtedy właśnie możemy działać z poziomu godności i z honorem. Tak, dlatego, że tam w środku był wsad biologiczny, tak, dlatego, że tam w środku była treść, dlatego, że to nie jest wydmuszka, dlatego, że to nie jest przerost formy nad treścią. To, co my obserwujemy w dzisiejszym świecie, to bardzo często przerost formy nad treścią, a jakbym miała właśnie powiedzieć to z mojego poziomu, to bym powiedziała przerost intelektu nad biologią. Za mało biologii, a za dużo intelektu. Dlatego upadają systemy polityczne, dlatego politycy nigdy ze sobą się nie zgodzą, to jest po prostu niemożliwe, bo gdyby zeszli do poziomu biologii, to wzięliby wzorce ze społeczności zwierzęcych, które są regulowane od milionów lat, nawet nie od tysięcy, od milionów lat i działają i cały czas są powtarzane, są podtrzymywane w zapisach genetycznych, są modyfikowane oczywiście w drobny sposób, ale nigdy nie wchodzą w żadne rewolucje. Dlaczego? Dlatego, że biorą pod uwagę potrzeby całego stada. Tak jakby nasi politycy o tym zapomnieli, tak jakby o tym w ogóle nie myśleli. Tam naprawdę oprócz rządzy, która myślę, że też jest obecna, głównie króluje intelekt. Wy tutaj w tym poście zajawiającym nasz dzisiejszy live, nasze dzisiejsze spotkanie bardzo dużo pisaliście na temat tego przeciwstawnego działania umysłu i serca. I jakby rozumiejąc, że tutaj musimy coś wybrać, każdy optował za wyborem pola serca w stosunku do umysłu. Jeszcze raz, my nie musimy tego robić, kochani, bo mamy i umysł, i mózg, i serce jako organ i serce jako pole serca właśnie, które odbiera pewne sygnały ze świata zewnętrznego. My nie mamy tutaj
wybierać albo, bo no, nie wiem, no bo to tak jakby zadać pytanie, co jest ważniejsze, ręka czy noga? No, jedno i drugie, każdy ma inną funkcję. My mamy umieć to połączyć. Chodzi o to tylko, żeby nie przydawać jednemu wyższej wartości nad drugim z zapomnieniem tego drugiego i odwrotnie. Bo tak, oczywiście, że czasem ten umysł jest nam bardziej potrzebny niż czucie, bo jeżeli gdzieś zaleją nas emocje, a trzeba podjąć decyzję, to tak wkracza rozum. To jest moment na decyzję i tutaj czasem nie ma czasu na to, żeby właśnie rozlewać się w tych emocjach, na to, żeby je uwalniać w danej chwili, tylko jak spieprzasz, to spieprzasz, jest drapieżnik, jest niebezpieczeństwo i po prostu najpierw musisz podjąć decyzję, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, dopiero potem można się zaopiekować tymi emocjami. Tak się właśnie dzieje bardzo często wtedy, kiedy wchodzimy w konflikty, kiedy wchodzimy w DHS-y czy w traumy, to jakby wiecie też, o czym mówię. Często jest właśnie tak, że kiedy mamy jakieś rozszalałe dziecko, które jest totalnie w emocjach, to musimy wykorzystać nasz rozum do tego, żeby to opanować. Kiedy jest wypadek na drodze, kiedy trzeba zadzwonić po karetkę, po straż pożarną, po policję, to musimy umieć to opanować. Potrzebna nam jest zimna krew. Znowu, to nie jest tak, że my powiemy, że w polu serca wszystko samo się rozwiąże, siądźmy sobie w kwiecie lotosu, pozycja zen i wszystko będzie super fajnie. My będziemy potrzebowali wykorzystać nasz umysł i on ma myśleć trzeźwo. Tylko że oprócz takich właśnie sytuacji, gdzie musimy zarządzać kryzysem, gdzie ten intelekt jest nam bardzo mocno potrzebny, mamy też bardzo wiele sytuacji, które nie wymagają nagłych decyzji, gdzie my możemy siąść i się zastanowić, co wybieramy. I właśnie parafrazując, tak jak mamy choroby ostre i choroby przewlekłe, tak możemy powiedzieć, mamy sytuacje ostre i sytuacje przewlekłe, kiedy właśnie decydujesz się na ścieżkę kariery, w której główną rolę odgrywa Twoja ambicja i to ma trwać latami, to ma trwać 10 lat, 20 lat, a może właśnie teraz będziesz spłacać kredyt i wszystko pod to podporządkowujesz, to zastanów się, czy właśnie w tym jest biologia, czy w tym jest pole Twojego serca, czy to jest tylko i wyłącznie decyzja z poziomu intelektu, a o czymś tutaj ktoś zapomniał. To ja o tym dzisiaj mówię, bo dużo w swoich wywiadach, gdzieś w różnych postach na blogach możecie poczytać. Ja mówię właśnie o tym, żeby adaptować się do rzeczywistości, a to oznacza, żeby zarządzać tą swoją rzeczywistością i kreować swoją własną rzeczywistość. I my do tego mamy używać rozumu. My do tego mamy wszelkie zdolności, bo mamy wszystkie przetworniki, które odbierają informacje, które pobierają dane z tego świata zewnętrznego i my mamy je przetwarzać dla własnego użytku. My mamy kreować swoją rzeczywistość i budować to, co na przyszłość. Kierować w tym sposób, który jest dla nas i dla naszej rodziny, dla naszych bliskich jak najlepszy. Absolutnie jesteśmy do tego zobowiązani, żeby nie tracić swoich zdolności, nie tracić talentów czy umiejętności. Tylko chodzi o to, żebyśmy nie pobiegli w tym wszystkim za daleko i nie zostawili gdzieś za sobą jakiejś swojej części, która za tym wszystkim nie nadąża i mówi: halo, a ja? Bo chyba o mnie zapomniałeś. Więc jeśli ktoś dzisiaj po tym live'ie ma właśnie taki dylemat, że tak nie do końca wie właśnie, czy żyje w zgodzie z biologią, czy nie, to ja zachęcam, przeczytajcie sobie, jakie są wartości w piramidzie Maslowa, przeczytajcie sobie, jakie są potrzeby. Zobaczcie, jaka jest hierarchia tych potrzeb. Pobądźcie właśnie w takiej weryfikacji we własnym życiu, czy te najważniejsze potrzeby są zaspokojone, czy nie. Bo może czasem właśnie trzeba się rozejść, może właśnie gdzieś jest jakiś związek, jakaś relacja, która sprawia, że potrzeby jednej z osób w tym związku nie są zaspokojone i nigdy nie będą. I może właśnie dojdziecie do takiego wniosku, że tu już jest ślepa uliczka, to nigdy dalej nie dojdzie do jakiegoś rozwoju, to nigdy dalej nie przekroczy tego poziomu, w którym się jest. Bardzo wiele związków, bardzo wiele relacji, w których marazm, w których stagnacja, w których apatia, taka świadomość tego, że to w zasadzie co się tutaj dzieje, to już tylko wegetacja. Bardzo wiele związków takich, gdzie jedna osoba nakręcana jakąś motywacją stara się ciągnąć na swoich barkach cały układ, cały system rodzinny, wtedy kiedy drugiej na tym nie zależy. Więc znowu pytanie, co nas motywuje w pojedynkę, co nas motywuje razem. I tak dalej, i tak dalej. Przenosząc to wszystko na system rodzinny, możemy zobaczyć, jak funkcjonujemy w szerszym społeczeństwie, w szerszej społeczności, jak funkcjonujemy w swojej pracy, jak funkcjonujemy wśród bliskich,
gdzie podobne wartości, którym wartościom się podporządkowujemy, a którym nie. Może okaże się, że po prostu w którymś momencie dla zachowania własnej spójności trzeba wyjść z jakiejś grupy przyjaciół, z jakiejś grupy społecznej, właśnie po to, żeby nie podpinać się pod to, co intelektualne, ale bez kontaktu z biologią. Właśnie, żeby nie podpinać się pod to, co jest jakąś wyimaginowaną wartością, ale nie wartością samą w sobie. Być może jakieś właśnie trudniejsze decyzje przed Wami, być może to jest to, co teraz będzie weryfikować pewne sprawy, być może to będzie trudne na dany moment. Ja nie twierdzę, że nie, ale ja chcę powiedzieć, że taka weryfikacja sprawia, że unikamy konfliktów w przyszłości, bo zapobiegamy chorobom. To jest to zapobieganie świadomością. Jeśli już masz świadomość tego, gdzie jesteś, masz świadomość tego, że możesz tym zarządzać, to w zasadzie jesteś zobowiązany do tego, żeby tą świadomość wykorzystać na swoje potrzeby, żeby tą świadomość wykorzystać dla swojej kreacji i dla swojej spójności. Tak ja uważam, tak właśnie tym bym chciała się z Wami dzielić. Patrzę sobie, którą mamy godzinkę, 20, mamy jeszcze chwilę tutaj. Odniosę się, w takim razie jeszcze mamy czas, jeszcze odniosę się do jednej rzeczy, a mianowicie w poście, do którego cały czas nawiązuję właśnie, gdzie pisaliście, co Was motywuje. Był ktoś, kto napisał, że w zasadzie to rozpoznaje tylko 2 motywatory w swoim życiu. Albo miłość, albo lęk. I tutaj już chcę powiedzieć, jesteśmy tylko w biologii. Tutaj chcę powiedzieć, że intelekt będzie miał swój udział tylko na tyle, na ile świadomość pozwoli zarządzać po prostu tym, czy raczej działamy z poziomu miłości, czy z poziomu lęku. Ale tak naprawdę każdy z tych motywatorów jest motywatorem biologicznym. Jeśli motywują nas emocje, to jest to motywator biologiczny. Jeśli motywuje nas złość do działania, jeśli motywuje nas smutek czy lęk, to są właśnie nawet do niedziałania. Jakby to wszystko jedno, czy jesteśmy po jednej, czy po drugiej stronie medalu. Tak czy inaczej, to jest nasz motywator, który sprawia, że my podejmujemy jakieś konkretne decyzje. Tak, to tu jesteśmy w biologii. To oczywiście jest wtedy do rozpoznania, czy funkcjonujemy w naszym ego i czy ten lęk, o którym mówimy, płynie z poziomu ego, czy nie. Bo lęk biologiczny to co innego niż lęk intelektualny, który płynie z poziomu ego. I jeszcze to warto rozpoznać, jeszcze to warto właśnie zauważyć, tym zarządzić. Ja Wam przyniosłam dzisiaj taki fragmencik książki. Chciałam Wam przeczytać dosłownie 2 akapity. Księga Ego, Osho. Nie wiem, czy znacie, nie wiem, czy lubię. I on ma tam taki rozdział pod tytułem Miłość. I w tym rozdziale jest napisane tak. Dlaczego tak bardzo obawiam się miłości? Miłość zawsze wywołuje lęk, ponieważ jest swego rodzaju śmiercią. Śmierć jest jedynie końcem istnienia ciała, które stanowi rodzaj ubioru. Kiedy ciało zużywa się i starzeje, zmieniamy je na nowe. Nie jest to śmierć, lecz zmiana mieszkania. Ty jednak kontynuujesz istnienie. Umysł trwa nadal. Dawny umysł w nowym ciele. Forma ciała zmienia się, lecz umysł pozostaje taki sam. Natomiast miłość niesie ze sobą rzeczywistą śmierć umysłu. Umiera ego. Kiedy kochasz, musisz porzucić wszelkie koncepcje, które utworzyłeś na swój temat. Miłość powoduje, że ego znika. Ego stanowi bowiem przeszkodę dla pojawienia się miłości. Ego i miłość znajdują się na przeciwnych biegunach. Jeżeli wybierasz miłość, musisz porzucić ego, a porzucenie ego wywołuje lęk. I widzicie, jak kręcimy się trochę w kółko. W zasadzie cały ten fragment, który przeczytałam, to jest rozmowa o karcie 13 w tarocie. Karta, która jest bezimienna. Karta, która często dostaje swoje drugie imię pod tytułem śmierć, ale tak naprawdę ma po prostu tylko swój numer, a nie ma nazwy jako jedyna spośród 22 arkanów. To jest właśnie karta, która mówi o transformacji. Karta, która mówi o naszej relacji z matką i o budowaniu własnej tożsamości, jaką nadaje nam matka. Poprzedza ją karta 12, która opowiada o tożsamości, jaką nadaje nam ojciec, ale
Później, dopiero wtedy, kiedy dostaniemy tożsamość od ojca, możemy dostać tożsamość od matki i tak naprawdę zbudować własną tożsamość. Dlatego w tej karcie 13 mówi się najwięcej o naszej własnej transformacji. To jest właśnie ta liczba, której wartość przedstawił Leonardo da Vinci na swoim obrazie Ostatnia Wieczerza. To jest właśnie to, co my możemy zobaczyć w tych 12 apostołach i postaci Jezusa jako 13. Tak naprawdę, gdzie możemy powiedzieć, że 13 to była Maria Magdalena, o czym się nie mówi na głos, o czym nie wolno mówić. Teraz pytanie, prawda czy nie. Jakbyśmy podłożyli litery pod cyfry, to pod 13 kryje się M, właśnie jak Maria Magdalena. To jest, no my powiemy M jak miłość, to tutaj trochę się do Was uśmiechnę, to nasz żarcik taki. Ale tak, właśnie 13 karta to jest karta, która mówi o miłości najwięcej. Jeśli chodzi o tarota, w niej będzie właśnie ta miłość biologiczna, też wszystkie płyny, krew, limfa. To jest właśnie to, co tu mówi o naszej transformacji, bo to właśnie krew i limfa krąży w naszym organizmie, oczyszcza nas i transformuje. Bardzo długo mogłabym o tym opowiadać i myślę, że będzie kiedyś kurs, na którym to będę rozwijać i często pytacie mnie, a kiedy, a kiedy? Nie wiem kiedy, w swoim czasie, kochani, kiedy to się ma zdarzyć, to się zdarzy. Na razie właśnie ta informacja dzisiaj, bo ta karta 13 opowiada nam właśnie o tym, że tam, gdzie jest miłość, tam nie ma lęku, bo jest transformacja lęku w miłość. Tam, gdzie jest lęk, nie ma miłości. Więc jeżeli chcemy transformować się z lęku w miłość, to potrzebujemy odrzucić ego, a to ego bardzo mocno związane jest z intelektem. Więc znowu chodzi o to, aby wiedzieć, kiedy ten intelekt wykorzystać na swoją korzyść, kiedy tym intelektem zarządzić tak, żeby on działał dla nas, żeby był w służbie dla nas, ale nie żebyśmy my byli podporządkowani temu intelektowi. To znowu chodzi o to, żeby zrozumieć, że to nie ego ma tutaj decydować. Oczywiście ono będzie się kłócić o swoje, no bo taka jest jego natura. Oczywiście mamy ciało bolesne, tutaj Eckhart Tolle, do jego potęgi teraźniejszości Was tutaj odsyłam, gdyby ktoś chciał więcej na ten temat poczytać, bo to mocno związane właśnie z naszym ego. Ale w momencie, kiedy to odrzucimy, w momencie, kiedy umiemy zejść właśnie do tego poziomu czystej biologii i zobaczyć, tak, jest to pole serca i jest umysł, jest właśnie biologia i jest intelekt. Będziemy umieli to ze sobą pogodzić, nadając temu odpowiednią wartość i kolejność w podejmowaniu decyzji. I to o tym dzisiaj cały ten live i to o tym ta rozmowa i do tego chciałam dojść, żeby to było dla nas oczywiste, żeby właśnie w momencie, kiedy później patrzymy na takiego człowieka, który gdzieś w czasie szkolenia położy się koło biurka, bo potrzebuje chwilowej drzemki, żeby się zregenerować, a potem dać mistrzowski wykład w pełni swoich sił. Kiedy spojrzymy na to z miłością, nie z poziomu oceny intelektualnej, nie z poziomu jakichś właśnie przydanych wartości, których nauczył nas system, no bo jak to, tak się nie powinno i co on tutaj wyprawia, nie. Tylko właśnie z poziomu biologii. Niech płynie, niech będzie ten przepływ, niech będzie zgoda. No, w tym duchu, jak jesteś pracodawcą, spojrzysz na swoich pracowników i powiesz, w porządku, rozumiem, że chcesz dzisiaj przyjechać do pracy później, może zrobisz tą pracę po godzinach, może zostaniesz dłużej, a może po prostu odrobisz to innego dnia, jak będziesz się lepiej czuć. Gdzie właśnie wtedy pewne normy, pewne zasady, pewne umowy, jakieś konstytucje nie będą obowiązywały bardziej niż to, co czujemy w boskim porządku. Bo tam, gdzie jest ludzki szacunek, tam, gdzie jest prawda, tam, gdzie jest szczerość i uczciwość, czyli te wszystkie biologiczne wartości, tam żaden pracownik Cię nie oszuka, wiedząc, że Ty jesteś fair wobec niego i bazując na szacunku, on również to odwzajemni. Jeśli nie, no to oczywiście pokaże Ci Twój konflikt, to pokaże Ci, że gdzieś w zapisach były jeszcze jakieś przeszłe zdarzenia, które są nieuwolnione, o oszustwie i tak dalej, ale wtedy możesz zawsze powiedzieć sobie, ok, to było doświadczenie, które pomoże mi uwolnić jeszcze coś, z czego sobie wcześniej nie zdawałem sprawy i nigdy więcej się to nie powtórzy. Ale gwarantuję Wam, że jeśli nie ma żadnych takich programów, które byłyby ukryte i nieodkodowane, to nigdy nikt w obliczu naszego szacunku okazanego drugiemu człowiekowi nie sprzeniewierzy się, dlatego że to będzie po prostu wyzwalać w nim tę samą wartość na zasadzie rezonansu.
Zostawiam Was, kochani, dzisiaj z tymi rozmyśleniami, z tymi refleksjami, z tymi inspiracjami do własnych zadań, do własnych przemyśleń, do własnych decyzji. I będę się do tego live'a czasami odwoływać w momencie, kiedy będziemy rozważać o różnych chorobach, w momencie, w którym będziemy rozmawiać o tym właśnie, a co jest ważniejsze, w momencie, w którym spotkamy się z tą postawą usprawiedliwiania kogoś, w momencie, w którym spotkamy się z postawą o tym, że ktoś będzie zaprzeczał własnym uczuciom, no bo jednak intelektem jest w stanie wyjaśnić daną sytuację. Jeszcze raz chcę powiedzieć stop. Masz prawo czuć, masz prawo być w kontakcie ze swoim sercem i nie musisz od razu czegoś usprawiedliwić i nie musisz czegoś osądzić, tylko dlatego, że masz mózg, tylko dlatego, że masz korę nową, tylko dlatego, że wyszedłeś z tego świata zwierząt właśnie w kierunku tego zintelektualizowanego świata ludzi. Masz prawo zejść do poziomu biologii i być po prostu czystą matką naturą, pozwolić jej przejawiać się przez siebie. Gwarantuję Wam, że to prowadzi do zdrowia, to prowadzi do głębszego kontaktu z samym sobą. To nigdy nie jest coś, co nas cofa, tak że my stracimy coś w tym świecie. Być może możesz mieć takie chwilowe poczucie przez jeden króciutki ułamek sekundy, ale pamiętaj, to Cię ustawia na właściwe tory, gdzie jak ruszysz z kopyta, przegonisz wszystkich, nie ma się wtedy już w ogóle na co oglądać. Nie znam nikogo, kto żyjąc w takiej filozofii potem żałowałby swoich decyzji. Także kochani, mamy tutaj właśnie listę tych pojęć intelektualnych, które są do zweryfikowania. Jestem bardzo ciekawa, czy ta lista gdzieś się poszerzy. Jeśli przyjdzie Wam do głowy, jeśli gdzieś pojawi Wam się jeszcze jakieś inne pojęcie i odkryjecie, że kurczę, motywowałem się do tej pory moralnością albo jakimś jeszcze innym właśnie tutaj aksjomatem, napiszcie tutaj pod tym live'em. Bardzo to będzie dla mnie ciekawe, co jeszcze właśnie możemy uwzględnić. A ja apeluję o to, żeby za każdym razem pod spodem gdzieś poszukać, o co chodzi w biologii, co my jako ludzie zintelektualizowaliśmy i zaczynamy interpretować. Zostawiam Was dzisiaj w tym nastroju. Tutaj za mną bonsai, o którym pisałam ostatnio, który był w szpitalu. Dostał tutaj swoją nową donicę, jak widzicie, jest przycięty. Cudowny człowiek, który od 30 lat pasjonuje się produkcją, ale też i serwisowaniem właśnie bonsai. Cieszę się ogromnie, że mogłam to zrobić i właśnie tak przyglądam się teraz na ten obraz. Sama nie wierzę, że jest go o połowę mniej. Trzymajcie kciuki, żeby ładnie odbił. To właśnie jest coś, z czym ja się też mocno czuję związana z tym bonsajem. Pracuję od samego początku, od otwarcia Kuźni Zdrowia. Tam, gdzie ja, tam i on. Zobaczymy, co będzie gdzieś dalej. Pisałam Wam, że właśnie czeka mnie tutaj wizyta w roślinnym szpitalu. Jesteśmy już po, wszystko jest dobrze. Dziękuję za wszystkie kciuki i wsparcie. Też pisaliście, że to wzmacniacie. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Tutaj światło leci dla bonsaja i dla wszystkich Waszych roślinek. Na marginesie, w nawiązaniu do poprzedniego live'a, gdzie opowiadałam o zastosowaniu esencji kwiatowych doktora Bacha w ogrodnictwie i w weterynarii, chcę powiedzieć, że mój bonsai zaraz po przesadzeniu, zaraz po przycięciu dostał esencję orzecha włoskiego i oliwki i teraz się pięknie regeneruje. Polecam Wam wszystkim, gdybyście chcieli, to też sobie z tego skorzystajcie. Pozdrawiam Was cudnie. Za tydzień webinar, absolutnie niespodziankowy, który ogłoszę chyba jutro. Matka w świetle biologii totalnej. Czekają nas 2 absolutnie sztosowe webinary. Matka w świetle biologii totalnej, a za miesiąc ojciec w świetle biologii totalnej. Z okazji Dnia Mamy, z okazji Dnia Taty oczywiście. 2 webinary, w czasie których będę weryfikować całą wiedzę na temat naszych relacji z matkami i ojcami, a kto ich nie miał. Oraz nasze macierzyństwo i ojcostwo, a kto z nas tego nie przeżył. Jeśli nie każdy, to jeszcze często to przed nami, ale tak czy inaczej bardzo, bardzo ważny temat, dlatego że gdzieś z tymi naszymi rodzicami cały czas rozwiązujemy relacje i konflikty jeszcze jako osoby dorosłe. Chcę zrobić taki przegląd wszystkich chorób, które związane są z matką, chorób, które związane są z ojcem, wszystkich układów, w jakich my możemy żyć i być i w jakich możemy wyrastać i konsekwencji, które z tego wynikają w związku z tym, że pochodzimy od ojca czy matki niedojrzałej
albo zimnej, albo zblokowanej, albo chimerycznej, równej, nierównej. Wszystkie mamy sobie tutaj omówimy. Popatrzymy sobie, jak nas to kształtuje, jak to właśnie nas ustawia i co to powoduje później w biologii i jakie choroby w świetle biologii totalnej. Bardzo ciekawy przegląd. Myślę, że nikt takiego webinaru jeszcze nie poczynił. Ja się ogromnie cieszę, że będę mogła Was na taki webinar zaprosić. Już teraz szykujcie sobie termin za tydzień, w czwartek o godzinie 18 jak zawsze. Przyjdzie czas na zapisy, w weekend będzie można się zapisać, zająć sobie miejsce tutaj. A kto nie może w czwartek, to może sobie później odsłucha w wersji archiwalnej, też będzie to możliwe. Tyle z ogłoszeń duszpasterskich. Mam dla Was wiele innych niespodzianek, które się szykują, ale będę to ogłaszać w trakcie. Po prostu zapraszam, bądźmy w kontakcie. Przytulam, pozdrawiam kochani, z miłością i światłem i wszystkiego dobrego w tym łączeniu biologii z intelektem. Miejcie się wspaniale.